Jakiś czas temu Kia za cel i punkt honoru postawiła sobie, aby tak poszerzyć gamę swoich samochodów, aby w każdym segmencie oferować zarówno auto spalinowe, jak i elektryczne. W związku z tym dzisiaj możemy sobie wybierać na przykład pomiędzy Sorento a EV9, pomiędzy Sportage'em a EV6, pomiędzy Exceedem a EV3, a teraz także możemy dokonać wyboru pomiędzy Ceedem a EV4. I to zarówno w wersji hatchback, jaka zaraz wyjedzie z garażu, jak i wersji fastback, która stoi już na podjeździe. Classic Auto to magazyn nie tylko o klasycznej, ale i tej współczesnej motoryzacji. Widzowie karoserii mogą skorzystać ze specjalnej oferty prenumeraty. Wystarczy, że wejdziecie w opis tego odcinka i klikniecie w umieszczony tam link. Fastbacka celowo zaparkowaliśmy tyłem w tujach, żebyście nie musieli oglądać tego tyłu, ale potem Wam go pokażemy, a następnie szybko wyblurujemy, żeby Wam nie obrzydzić tego odcinka. EV4 to kompaktowy elektryk, który powstał dokładnie na tej samej platformie co EV9, EV6 i EV3, czyli wszystkie dotychczasowe elektryczne modele Kii, ale platformie przebudowanej, nieco przeskalowanej po to, żeby zrobić bardziej kompaktowe nadwozie. Jednocześnie z tej platformy usunięto architekturę 800V, zastąpiono ją 400V po to, żeby auto było tańsze. Samochód, jakbyśmy postawili go na przykład obok Ceeda, jest od niego o 10 cm dłuższy, ale jakbyśmy go porównali na przykład z ID3, to będzie od niego aż o 15 cm dłuższy. Gdybyśmy wzięli sobie fastbacka, który jest o 30 cm dłuższy od hatchbacka, to wyobraźcie sobie, że to auto jest tylko 3 cm krótsze od BMW i4 i ma tylko 3,5 cm mniejszy rozstaw osi. Sam ten rozstaw osi jest naprawdę gigantyczny, bo 282 cm w kompaktowym samochodzie to tak naprawdę jest mnóstwo. To bardziej segment D niż segment C, a tak długi rozstaw osi miał zagwarantować przestronne wnętrze w kompaktowym nadwoziu. Potem zobaczymy, czy nam to się udało, czy Kii to się udało. Stylistyka dokładnie taka, raczej podobna do tego, co mamy w EV3 czy w EV9, czyli zupełnie nowy przód z pionowymi reflektorami. W naszym wydaniu są one adaptacyjne, każdy ma po 12 aktywnych LEDów niezależnie sterowanych. Każdy z tych 12 LEDów jest niezależnie sterowany. Deflektor tutaj, czyli ruchome klapy we wlocie powietrza i wiele elementów aerodynamicznych, które miały obniżyć współczynnik oporu powietrza, bo na przykład całe podwozie tutaj zabudowano płytą, która ma zmniejszać turbulencję. Przekonstruowano lusterka. Felgi mamy aerodynamiczne i co jest fajne, o ile wielu producentów stosuje nakładki plastikowe na aluminiowe felgi, żeby poprawić ich aerodynamikę, to tutaj cała felga jest z aluminium, tylko ta środkowa część, która maskuje śruby montażowe, jest plastikowa, a tak to wszystko mamy z aluminium. I takich elementów aerodynamicznych na całym nadwoziu jest więcej. Na przykład ten przód tutaj, jak widzicie z boku staniecie, jest takim nosem, jest tutaj poprowadzony niżej do dołu. Po pierwsze, żeby auto dynamicznie wyglądało, po drugie, żeby strugę powietrza kierować od razu na dach, a nie bezpośrednio na szybę. Efekt tego jest taki, że tutaj w hatchbacku CX to 0,27. Podczas gdy na przykład w Ceedzie to jest 0,30. Natomiast w fastbacku jest jeszcze lepszy, przez to, że inaczej jest poprowadzony ten tył. Nadal Wam go nie pokazuję. Mogę jedną rzecz pokazać. Zasłonię tył, żebyście nie widzieli. Na razie pokażę Wam tylko to. Tu są dwa takie spoilery, jeden po lewej, drugi po prawej stronie, które też strugę powietrza z dachu mają kierować tu bezpośrednio w to miejsce i dzięki temu aerodynamika tego samochodu to tylko 0,23. CX 0,23, naprawdę bardzo nisko. Popracowano również nad masą samochodów, to znaczy zastosowano lżejsze materiały, jednocześnie bardziej kompaktowe silniki elektryczne, które są w jednej obudowie z inwerterem falownikiem i z przekładnią. Dzięki temu cały ten silnik jest lżejszy, bardziej kompaktowy, ma 204 konie mechaniczne, napędza tylko przednie koła. Efekt? Masa w okolicach 1825 kg dla hatchbacka,
A fastback, choć jest 30 cm dłuższy, to waży tylko 4 kg mniej. Czemu mówimy tutaj o aerodynamice i o masie? Bo to one mają bardzo duży wpływ na zużycie energii. A w tym wypadku mamy akumulatory dwa do wyboru. Mamy akumulator o pojemności 58,3 kWh albo 81,4 kWh. I jednocześnie nie są to jakieś spektakularne pojemności tych akumulatorów, a mimo wszystko to auto potrafią na nich podobno przejechać ponad 600 km na tym większym akumulatorze. Na mniejszym to jest 440 km, tutaj 453, czyli kilkanaście więcej dzięki temu lepszemu CX. Z większym akumulatorem tutaj mamy około 625, a tutaj ponad 630 km. Zaznaczam, że to dla felg 17-calowych, na 19-calowych zużycie będzie większe. To właśnie jest efekt ograniczenia masy i lepszej aerodynamiki, a przede wszystkim tego, że mamy do czynienia nie z SUV-ami, nie z crossoverami, tylko z samochodami niskimi, które mają mniejszy prześwit i dużo mniejszą powierzchnię czołową. I poskutkowało to niewielkim akumulatorem, niewielką masą auta, a jednocześnie podobno wysokim zasięgiem. Nie zachwyca natomiast EV4 mocą ładowania. Ponieważ o ile w EV6 i EV9 mamy 800V architekturę, to ta moc ładowania to jest grubo powyżej 250 kW, a tutaj dla większego akumulatora tylko 130 kW, a dla mniejszego tylko 100 kW. Niemniej i tak Kia chwali się, że od 10 do 80% szybkiej ładowarki naładujemy te samochody w około 30 minut. To jest dobry czas. A bierze się on z tego, że postarano się maksymalnie wypłaszczyć tę maksymalną moc ładowania w przebiegu całego cyklu ładowania, czyli mamy tak zwaną dobrą krzywą ładowania, utrzymuje ją od 10 do około 70, nawet tych 80%, dlatego ten czas ładowania ma być stosunkowo krótki. Moc ładowania z gniazdka takiego siłowego, które macie w domu, 11 kW. Taka rozsądna i jednocześnie średnia dla rynku. Rzadko które auto ma 22 kW, rzadko też które ma mniej niż 11 kW. To oznacza, że mniejszy akumulator uzupełnicie w około 5,5 do 6 godzin, większy 7-8 godzin, ale to co mają oba auta fajnego, to jest funkcja V2L, czyli możecie dowolne urządzenie elektryczne o mocy do 3,5 kW podłączyć sobie do tego gniazda specjalną przejściówką i wówczas macie dostęp, możecie sobie korzystać z urządzeń elektrycznych różnych, na przykład na pikniku, ale jest też funkcja V2H i to jest nowość, ponieważ możecie takie auto, jeżeli macie odpowiednią ładowarkę w domu, tak zwaną dwukierunkową, podłączyć do sieci elektrycznej w domu i z energii w akumulatorze zasilać całą chałupę. Czyli może Wam posłużyć jako bank energii. Tutaj brak franka, ze względu na to, że mamy napęd wyłącznie na przednie koła i tą maskę nisko poprowadzoną. Nie znalazło się tutaj miejsca, jak w innych Kijach, na choćby 20-litrowe małe wgłębienie, w którym moglibyśmy trzymać kable. Natomiast sam bagażnik w hatchbacku imponuje pojemnością, ponieważ ma aż 435 litrów tej pojemności, a to naprawdę sporo jak na samochód, który mierzy 443 cm długości. O, teraz nie wygląda to spektakularnie, ale jeden ruch, schodzi nam podłoga niżej, no i idzie tam. I teraz jest 435, niemniej, co to jest tutaj? O, przejściówka, adapter, szuko, o proszę, siłowy. Jakbyśmy z siły nie mogli korzystać, a chcieli z 230 V, to dostajemy taki adapter, bo z Kiją, i to jest akurat bardzo fajne, dostaje się taką ładowarkę, która jest bardzo kompaktowa. Zobaczcie, niewielka. Nie ma tutaj tej takiej charakterystycznej na kablu puszki, tylko po prostu jeden wtyk jest do siły, a tutaj ta przejściówka do 230 V, a drugi wtyk jest do samochodu i tutaj ma wyświetlacz, który pokazuje Wam i moc ładowania, i czas ładowania, i to, ile kilowatogodzin samochód przyjął. I to jest naprawdę fajna rzecz. Ja tego używam na co dzień, choć kij nie mam, bo można sobie kupić zewnętrznie taką ładowarkę i to jest dotychczas najlepsze z rozwiązań, z jakim się spotkaliśmy, jeżeli chodzi o ładowanie elektryków. Jedno uniwersalne, fajne
i nie zabiera jakoś spektakularnie dużo miejsca u mnie, a tego w ogóle nie wożę, tylko jest to u mnie w garażu. I to nie jest ładowarka! Ładowarka jest w samochodzie. To jest tylko kabel do ładowania ze sterownikiem. To nie jest ładowarka! Obłoda! 435 litrów to 50 litrów więcej niż na przykład w tym wspomnianym Volkswagenie ID.5, ale też uczciwie muszę powiedzieć, że nie wygląda to na oko tak przestronnie jak na papierze. Ale test walizków wszystko zweryfikuje. To jest fajne, że ten bagażnik jest głęboki. Może nie jest zbyt długi, ale zobaczcie, tutaj nawet, o, tak umieszczę tę walizkę i tutaj nam wchodzi ona pod roletkę. I to jest duży plus. A tutaj duża kolejna taka walizka. I patrzcie, to wszystko weszło normalnie tutaj pod półeczkę. Uhuhu! No dobra, no zamknęło się przecież, no nie bądź taka przeczulona, kija, no. Na Boga. Więc zobaczcie, naprawdę jest nieźle. Dwie wielkie walizki w hatchbacku. Jak zdejmę tę roletkę tutaj, to myślę, że trochę więcej światła wpadnie i zobaczycie, jak to wygląda. O, lepiej silny. I tutaj jeszcze zostaje Wam miejsce na jakieś dwie kabinóweczki albo na przykład dwa worki ze śmieciami. Jak chcecie coś wyrzucić i jedziecie po drodze. Naprawdę dobrze, naprawdę. Bardzo mi się też podoba minimalistyczny tył w tym samochodzie. Fakt, że zobaczcie, mamy gładką szybę bez wycieraczki, bo ukryto ją z tyłu pod spoilerem. Całe auto jest też niskie jak na elektryka i 4 czy 5 cm niższe na przykład niż ten wspomniany ID.3. Tutaj gładkie powierzchnie, nisko poprowadzony zderzak, naprawdę wygląda nieźle. Mamy dwie wersje tych zderzaków, można powiedzieć, bo zależnie od tego, czy mamy GT Line'a, czy jakąkolwiek inną z wersji, czyli R albo Business Line, to trochę inaczej narysowano te zderzaki przedni i tylny. Do tego stopnia, że na przykład GT Line jest o centymetr dłuższy niż te pozostałe trzy wersje. No dobrze, to tu mamy ładny tył, skoro już jesteśmy przy tyle. Nie, fajne te światełka, listwa świetlna poprowadzona szeroko, nawet Wam pokażę, jak to wygląda, jak się zaświęci. Święci się? Ładne, nawiązujące do przodu, takie agresywne, z fajnymi wykończeniami. Nie ma tutaj poprowadzonego światła pomiędzy nimi, ale jest czarna listwa, ukryto w niej kamerkę. No wygląda naprawdę ładnie, estetycznie i też wyróżnia się na drodze. Fastback też się wyróżnia. Prawdopodobnie to było tak, że Fundacja KII, odpowiedzialna za szerzenie edukacji, wzięła jakichś przedszkolaków 5-letnich, dała im kredki świecowe i powiedzieli, to narysujcie nam teraz tył naszego nowego samochodu. No i przedszkolaki, proszę bardzo, pięknie to zrobiły. Najśmieszniejsze jest, słuchajcie, to, że to wcale nie jest liftback, czyli nie otwiera się tutaj w ogóle szyba. O, jest. Tylko jak w sedanie otwiera nam się klapa. I mamy 490 litrów pojemności bagażnika. 30 cm dłuższe nadwozie daje nam dużo więcej przestrzeni, bo ponad 150 litrów więcej niż w hatchbacku. Tutaj nie ma natomiast drugiej podłogi. Pod podłogą znalazło się jedynie miejsce na styropianową wyściółkę we wnęce i wrzucenie tam jakichś pojedynczych gratów. Natomiast ta podłoga jest mizernej jakości, jeżeli mam być szczery. Bo lata to okropnie, natomiast boczki tutaj wyłożono już przyjemnym materiałem i zobaczcie, nawet od góry tutaj wszystko ładnie zabudowano i to wszystko jest wyłożone wykładziną, więc za to akurat duży plus. Szkoda, że zabrakło hajsu już na zrobienie lepszej podłogi, ale nawet tutaj można mieć też elektrycznie sterowaną tę klapę. Nie ma tutaj wycieraczki, są jedynie te dwa garby nazywane podwójnym spoilerem. Próg załadunkowy jest dosyć wysoko, ale za to cała ta wnęka jest naprawdę szeroka. Wielkie walizki nam tutaj już nie wejdą, tak jak w hatchbacku, czyli w ten sposób. O, jak widzicie, no może ta mniejsza, ją by się może udało. O, jest, proszę bardzo, ale nie wepchniemy jej tam głębiej, bo tutaj znowu nam powstaje takie, mamy tutaj takie wybrzuszenie, w związku z czym tej walizki tam daleko nie wepchniemy, chyba, no nie.
Kombinowanie nic tutaj nie da, tu jest jakiś głośnik, subwoofer, jakieś ciaciarajstwo. Tam jest, zobaczcie, o kolejne takie, o, przez to nam tutaj nie wchodzi. Tu jest jakieś wzmocnienie, opada bardzo ta górna część i taka troszkę dupa się zrobiła. Tak, wejdzie, a druga już nam nie wejdzie. Tutaj z boku. O, jest. Dobra. No taki nieforemny jest ten bagażnik. Tu oczywiście nam wejdą i plecaki, i większe walizki. Gdybyśmy go zapakowali mniejszymi walizkami albo takimi torbami materiałowymi, to oczywiście wyglądałoby to znacznie lepiej, ale jeżeli na przykład jedziecie na lotnisko, a przecież jak gdzieś się lata, to się lata z takimi walizkami, bo to się nadaje, znaczy nadaje się do latania i nadaje się jako bagaż, to nie przewieziecie tym samochodem w takich warunkach jak w hatchbacku i to jest niesamowite. 150 litrów różnicy w pojemności bagażników, 30 cm różnicy na długości nadwozia, a z takimi walizkami łatwiej podróżować tamtym samochodem niż tym. Natomiast zdecydowanie jak będziecie to mieli na przykład ciuchy na wakacje i jechali do Chorwacji w workach na śmieci, no to tutaj dużo lepiej się zapakujecie. Rozstaw osi w przypadku hatchbacka i fastbacka jest dokładnie taki sam. Te auta zaczynają się różnić między sobą na dobrą sprawę dopiero gdzieś tutaj w tym miejscu, bo nawet jak spojrzycie na tylne drzwi, to mają zaprojektowane dokładnie tak samo. Różnice zaczynają się mniej więcej tutaj od tego momentu, kiedy pojawia nam się słupek C. Ale ma fastback jedną cechę na tylnej kanapie, która daje mu pewną przewagę podobno nad hatchbackiem. Ta cecha to bardziej pochylone oparcia tylnej kanapy, co ma sprzyjać długim podróżom. To auto stworzono do tego, żeby podróżować po prostu dalej, w związku z czym stwierdzono, że zrobią bardziej komfortowe miejsca dla pasażerów siedzących na tylnej kanapie. Na nogi, jak widzicie, jest tutaj mnóstwo miejsca. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda w hatchbacku. Natomiast siedzę dosyć nisko i kolana wędrują mi tutaj wysoko. Nad głową też nie mam spektakularnie dużo miejsca, ponieważ już dotykam podsufitki, jak tak siedzę. Natomiast rzeczywiście, jakbym dupkę odsunął trochę i tak się oparł, to i nadal mam dużo miejsca na nogi i nadal mam tutaj wygodną pozycję siedzenia. Wersja GT Line, tutaj fastbacka mamy dokładnie w takiej wersji, wyróżnia się tym, że mamy tapicerkę, ale nie z prawdziwej skóry, tylko ze skóry oczywiście wegańskiej, tak zwanej, a mamy również tutaj boczki drzwi taką skórą wegańską wykończone, na przykład ten element, dużo jasnego się pojawia. Jest to wszystko fajne, estetyczne, z bardzo przyjemnych materiałów zrobione, bo one są i miękkie i mają ciekawą fakturę. W dużej mierze są ekologiczne, czyli powstały z przetworzenia jakichś śmieci, na przykład takich wyłowionych z oceanu. Nawet te wykładziny, które tutaj widzicie, one są zrobione przy użyciu starych, zużytych sieci rybackich wyłowionych z oceanów, które normalnie te oceany zanieczyszczały. Pewna organizacja ekologiczna je wyłowiła, przekazała kij, a kija zrobiła z nich samochód. Tu pochylić, obniżone maksymalnie, można przesunąć sobie do przodu. Profil deski rozdzielczej przed pasażerem pozwala siedzieć tu naprawdę wygodnie. To, co jest niewygodne, to tutaj mam, słuchajcie, nadkole się zaczyna w tym miejscu, a jak tu mi się zaczyna nadkole, to nogi muszę przesunąć do lewej strony, żeby mi było wygodnie. Nie mogę ich na przykład rozstawionych tak trzymać, bo tak jakbym tę nogę już sobie opierał na jakimś podnóżku. No chyba, że ktoś chce akurat opierać na podnóżku, to mu będzie wygodnie. Ale generalnie teraz jak tak siedzę, to jest naprawdę bardzo fajnie i bardzo przyzwoicie. Można tak jechać sobie w dłuższą trasę i jak za mną ktoś usiądzie, to też będzie miał naprawdę zaskakująco wygodnie. Powtarzam, auto ma 443 cm długości. Jest w zasadzie typowym kompaktem. Może parę centymetrów dłuższym niż na przykład ten wspomniany Ceed, 10 cm. To nie jest spektakularnie duża różnica, a miejsca jest nieporównywalnie więcej. Dzięki temu, że tego elektryka zaprojektowano inaczej, dzięki temu, że mamy duży rozstaw osi. Powiem Wam, że nie czuję dużej różnicy, jeżeli chodzi o to pochylenie oparcia względem fastbacka. Natomiast czuję różnicę nad głową, ponieważ tu jest zdecydowanie więcej miejsca nad głową. I tak jakoś mi się generalnie lepiej tutaj siedzi. Tylko zwracam uwagę, że ja jednak jestem chłop, który ma 1,95 cm wysokości.
wzrostu, chyba tak to się mówi po polsku. Więc jak tutaj usiądą sobie osoby 1,80 m na przykład, to naprawdę będą miały w bród przestrzeni. Wiele samochodów segmentu D nie ma tyle miejsca we wnętrzu, co ma IV4 i to jest bardzo duże, pozytywne zaskoczenie. Pozytywnym zaskoczeniem są też materiały tutaj w Business Line, bo owszem, mamy też skórę sztuczną, ekoskórę, ale jest wykończona, połączona z bardzo przyjemnym materiałem, z fajnymi takimi seledynowymi wstaweczkami. Super są zagłówki, są bardzo wygodne te z przodu, bo to jest taka naciągnięta siateczka, są idealnie wyprofilowane tak, żeby podpierać Wam w dobrym punkcie głowę. Jednocześnie zastosowanie takich zagłówków pozwoliło zrobić tutaj takie wieszaki na kurtki. Zdejmujecie kurtkę, koszulę, marynarkę i sobie na tym wieszacie. Szkoda, że tak plastikowe są tutaj te fotele, że nie obszyto im czymś miękkim, ale super wpasowano gniazda USB-C tutaj w fotele. Oba. Dzięki temu to jest praktyczne, szybkie wpięcie, nie trzeba tam głęboko sięgać. Płaska podłoga pozwala, zobaczcie, trzeciej osobie tutaj po środku usiąść i nawet moje długie stopy się mieszczą w tym miejscu, gdzie w każdym innym aucie jest tunel środkowy. Tu znalazł się jakiś mały schoweczek, są nawiewy, ale nie ma ani trzeciej, ani czwartej strefy klimatyzacji. Materiały na drzwiach podobnie. Mamy tutaj przyjemny, fajny materiał zamiast skóry wegańskiej. Albo to, zobaczcie, co też jest zrobione z przetworzonych materiałów, ale nie jest to zwykły plastik, tylko ma ładną fakturę, fajnie wygląda, przypomina trochę marmur i naprawdę jest to estetyczne, a na przednich drzwiach jest chyba nawet ciut lepiej. Tu jest mięciutko, tu jest mięciutko, to jest materiał. Nie, przednie drzwi są zrobione dokładnie tak samo jak te tylne i za to też plus, bo często producenci w tym segmencie z tyłu robią drzwi z gorszego plastiku, ich obicie wewnętrzne, a dopiero z przodu jest trochę lepiej. A tutaj jest dobrze, bardzo dobrze i z przodu, i z tyłu. Fajnie, oryginalnie, z dobrych materiałów. Trochę to pod szybie jest tutaj za płytkie, żeby na przykład oprzeć sobie tutaj łapę, łokieć, trzeba trzymać go tutaj na podłokietniku. Zapraszam do środeczka. Deska rozdzielcza, podobna do tej na przykład w IV3, ale jednocześnie ma swoje charakterystyczne elementy i trochę się różni. I to jest fajne w tych kijach, że rzeczywiście z zewnątrz mają spójną ze sobą tą stylistykę projektowania Opposites United, tak jak oni to nazywają, czyli przeciwieństwa, które się przyciągają w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego na polski. No i można powiedzieć, że rzeczywiście przeciwieństwa, czyli ładny przód, przyciąga się z brzydkim tyłem. To są te Opposites United w przypadku Fastbacka. A tutaj mamy materiałową, fajną tą tapicereczkę. To mamy miękkie z taką bardzo ładną fakturą w kropeczki, w jajeczka, coś takiego, bardzo ładne. Fajne są te LEDy, one nie są takie nachalne, a na przykład mają też taką funkcję, że jak zmieniacie sobie tryb jazdy, to taka jest animacja tutaj. To jest po to, żeby współpasażerka widziała, że włączacie tryb sport i mogła Was wtedy a po co włączasz tryb sport? Co będziesz robił? Co będziesz robił? Przecież widziałam nie jak klikasz na kierownicę, tylko tutaj przede mną animacja się włączyła i takie czerwone światełko. No, to właśnie jest prawdopodobnie po to. Natomiast naprawdę jakość montażu świetna tego wszystkiego. To się rewelacyjnie trzyma, jest ze sobą rewelacyjnie poskręcane. Nic tutaj nie lata. Mamy wiszącą konsolę środkową z podłokietnikiem, tutaj mamy schóweczek, tu mamy jeszcze dodatkowe miejsce na graty. Tu mamy mnóstwo miejsca, tu mamy dwa cup holdery, które można sobie w ten sposób otworzyć, wówczas trzymać kubki. Jak nie trzymamy kubków, to powiększa nam się tutaj ta przestrzeń na jakieś inne przedmioty. Ładowarka indukcyjna w świetnym miejscu, bo i widzicie telefon i doskonale leży, nie porusza się ten telefon, cały czas ładuje, nie przerywa tego ładowania, nawet jak jest w grubym etui. Dwa gniazda USB-C, przy czym to, jak widzicie, może być podświetlone na pomarańczowo albo na biało. Jak jest na biało, to tylko ładuje Wam telefon, a jak jest na pomarańczowo, to jednocześnie łączy się z systemem multimedialnym, ale nie musi łączyć się z systemem multimedialnym po kablu, ponieważ oczywiście ma Apple CarPlay i Android Auto również bezprzewodowe. 50 cali mają te trzy ekrany, ponieważ mamy tutaj zegary cyfrowe 12,3 cala, mamy
multimedia 12,3 cala, a pomiędzy nimi jeszcze niewielki ekran, który służy do obsługi klimatyzacji. Niestety wienieć z kierownicy w tym miejscu go częściowo zasłania, ale reaguje bardzo fajnie i te najprzydatniejsze funkcje, na przykład podgrzewanie tylnej szyby, są idealnie widoczne i bardzo łatwo je uruchomić. Jednocześnie jak chcecie sterować temperaturą, możecie nadal robić to fizycznymi przyciskami, czy zwiększać albo zmniejszać prędkość nadmuchu. Sterować może sobie też temperaturą niezależnie pasażer, bo klima jest dwustrefowa. Są tutaj zatopione haptyczne przyciski, takie najprostsze do obsługi tego, co jest na systemie multimedialnym, więc to też zdaje egzamin, działa fajnie. Same multimedia już te nowsze, bo mają nie tylko usługi online, ale można też sobie zainstalować aplikacje do streamingu, czy to YouTube, czy Netflix, je wszystkie można w połączeniu z funkcją relaksacyjną foteli, które mają dwa tryby, tryb odpoczynku i tryb teatralny. Gwarantuje to Wam na przykład, że podczas ładowania będziecie mieli idealnie rozprowadzony dźwięk, przygaszone wszystkie światła i fajnie ustawiony fotel do optymalnego oglądania tego, co wyświetla ten ekran multimedialny. Taki oczywiście bajer, trochę przerost formy nad treścią, niemniej takie tryby są tutaj, ale tylko w wyższych wersjach wyposażenia, gdzie mamy na przykład elektryczny ten fotel, przynajmniej kierowcy. Dwuramienna kierownica w wersjach R, Earth i Business Line, natomiast w GT Line jest trójramienna, nowa, widoczne, fajne przyciski. Tutaj nawet jest przycisk do zmieniania trybów jazdy. Trochę nieszczęśliwie umieszczona ta gała do zmiany przełożeń. Po pierwsze, głęboko tutaj ma przycisk do uruchamiania samochodu, a po drugie, no w takim, widzicie, miejscu jest, gdzie moje kolano na przykład wysokie, jak w tym momencie jej dotyka. No oczywiście jak jadę, to nie ma problemu. Fajne jest to, że o nic to kolano mi się tutaj nie opiera, więc nie ma możliwości urazu, natomiast mówię, no ta gała trochę za bardzo według mnie wystaje. Natomiast jeżeli chodzi o samo uruchamianie i otwieranie samochodu, to macie kluczyk już cyfrowy 2.0, to oznacza, że tylko podchodzicie z telefonem albo nawet z Apple Watchem do samochodu, on się sam uruchamia, otwiera, uruchamia. Klamki, które tam widzieliście, one w momencie, kiedy podchodzicie, to same się odchylają elektrycznie, nie trzeba jej naciskać i tam wynurzać z tego nadwozia, potem same się chowają, działa to w tym wypadku naprawdę dobrze. Pozycja za kierownicą spoko, można jechać. iX4 to pierwszy electric key, który jest produkowany na Słowacji, w Europie, w słowackiej Żylinie. A dlaczego? A dlatego, że skończyli tam produkcję SIDA, tam wrzucili iX4, ale to nie oznacza, że produkcji SIDA już nie będzie, ponieważ zastąpi go K4 model, który będzie, powiem Wam, wizualnie nawet bardzo podobny do tego samochodu. Będzie oczywiście miał silniki spalinowe, ale także hybrydowy, ale będzie już produkowany nie na Słowacji, tylko w Żylinie. Więc trochę nam się tutaj wszystko odwróciło. To powstaje w Żylinie, K4, czyli nowy SID, będzie produkowana w Meksyku, a Fastback jest zrobiony w Korei, bo tylko hatchback powstaje na Słowacji. 204 konie mechaniczne, napęd tylko naprzód, oczywiście przekładnia jednobiegowa, no i to jedzie po prostu, no jedzie. Tak do 100 na godzinę to naprawdę przyspiesza bystro i wartko, ponieważ nie ma tu żadnej zmiany przełożeń, ponieważ moment jest od dołu, jak w każdym elektryku. I do codziennej, normalnej jazdy te 204 konie tutaj zdecydowanie wystarczają. To, na co zwróciłem uwagę, jak wsiadłem w to auto, to ma świetne wyciszenie i słychać jest to już przy niskich prędkościach. Świetne wyciszenie, mam na myśli tutaj nie dźwięki dobiegające od silnika, bo ich oczywiście nie ma, tylko mam na myśli te dźwięki dobiegające na przykład z zawieszenia albo szumy powietrza opływającego nadwozie. Naprawdę zadbano o to, żeby to wszystko tak wyciszyć tutaj we wnętrzu, żebyście nawet jadąc z niskimi prędkościami się zastanawiali, hał. Naprawdę jest gitarz. Sprawdzę, ale nawet nie ma podwójnie klejonych szyb, czyli akustycznych. Ma natomiast nowe zawieszenie oparte na nowej generacji amortyzatorów. Są 3-zaworowe i to ma powodować, że bardzo szybko będą reagowały na zmianę częstotliwości drgań. Im te drgania będą częstsze, tym one będą bardziej miękko pracowały i powiem Wam, że jadąc po tej drodze, po tych płytach, jestem naprawdę w szoku z kilku powodów. Po pierwsze, rewelacyjnie ten zawias wybiera te nierówności. Jeden z lepszych samochodów z klasycznym zawieszeniem, wielowahaczysty łaz z przodu, kolumna MacPhersona, który tak dobrze się tutaj zachowuje. To jest raz. 2, wyciszenie od podwozia. 3, sztywność całej konstrukcji.
Tutaj nic, nawet nie drgnęło. Ten samochód jest zajebiście zmontowany we wnętrzu. I powiem Wam tak komfortowo, że niektóre auta z pneumatyką tutaj tak dobrze nie reagują na wszystkie te płyty, dziury, a to jest naprawdę bardzo, bardzo nierówna droga. Słyszycie? Już piszczy. I on piszczy co chwilę. Odwracacie na chwilę do głowę, piszczy. Zaczynacie jechać 41 na 40, piszczy. Co gorsza, tego wszystkiego nie da się wyłączyć jednym przyciskiem, tylko trzeba sobie tutaj jest gwiazdka, pod którą można ulubione sobie wpisać, ale to ulubione oznacza tylko tyle, że możecie wejść w menu wszystkich systemów bezpieczeństwa. Dopiero, słyszycie? I tu jest co chwilę tak z tym autem. Dopiero tutaj musicie wejść w to menu i tu sobie wszystko poodznaczać, żeby nie przeszkadzał Wam samochód w jeździe. Bo nawet jak zaczynacie grzebać w ekranie, cokolwiek robić, to on pip, 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 patrzy na drogę. Najpierw robią ekrany, a potem pip, 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 patrzy na drogę, nie patrz w ekran. Ma to sens. Ma to sens. Więc powyłączanie tego wszystkiego wymaga odwrócenia uwagi od drogi. A te dźwięki niestety same w sobie są nachalne. Czasami w samochodach jest tak, że one nie są na tyle nachalne, żebyście chcieli od razu je wyłączać. Tutaj po minucie jazdy wiecie, że musicie zacząć grzebać w ekranie. Zegary cyfrowe są bardzo oszczędne w formie i niestety nie można ich sobie konfigurować wedle własnych upodobań. Można sobie jedynie ich kolorki zmieniać, zależnie od trybu. Jak zacznę bawić się trybami, to jak widzicie, one się troszkę zmieniają. Zmienia się wtedy też oświetlenie LED w środku i to jest w zasadzie wszystko. Natomiast trzeba przyznać, że przynajmniej są bardzo czytelne. Z dobrych rzeczy nawigacja, którą tutaj mamy, współpracuje już z mapami Google'a. Są tak zwane Google Points na niej. Są koreczki zaznaczone. Ma oczywiście usługi również online. Jest i mapa online, może być i mapa offline, jak wiedziecie, w jakiś teren, gdzie na przykład nie ma kompletnie żadnego zasięgu sieci komórkowej. Rekuperacja. Mamy tutaj manetki przy kierownicy, ale one oczywiście nie służą do zmiany przełożeń, tylko służą do regulowania rekuperacji. Trybów takich podstawowych mamy 4. O, teraz mamy, proszę, level 0 mamy, to zdejmuję nogę z pedału gazu, samochód bezwładnie toczy się. Jak minusikiem sobie zmieniam, to mamy level 1, level 2, level 3. To jest oczywiście moc tej rekuperacji. Przy levelu 3 każde zdjęcie nogi z pedału gazu oznacza dosyć mocne hamowanie rekuperacyjne, czyli odzysk energii. W zasadzie to jest taki one pedal wtedy. Jak sobie... O, teraz mamy iPedal, czyli to jest dokładnie, w ogóle jak przytrzymałem tego minusa, iPedal to jest do zera hamujemy. Praktycznie znosi z nas konieczność używania hamulca nożnego. Jak dobrze sobie zaplanujemy to hamowanie, to się zatrzymamy. Jak prawą łopatkę sobie przytrzymam, czyli tą z minusikiem, to mamy tryb automatyczny rekuperacji. To oznacza, że jak zdejmuję nogę z pedału gazu i nic nie jedzie przede mną, to samochód się toczy. Jak jakieś inne auto się przede mną pojawi, to ona dostosowuje sobie moc hamowania do tego, jaki jest dystans między mną a tym autem przede mną, jak szybko ono jedzie. Działa to fajnie, ale głównie na autostradach, na drogach szybkiego ruchu, przy czym potrafi też zadziałać czasami trochę brutalnie, jak na przykład z prawego pasa nagle ktoś wjedzie przed Was, no to ta rekuperacja włączy się na maksa i to jest takie dosyć brutalne hamowanie, nawet gdy to auto przed Wami jeszcze jest dosyć daleko. Plus tego auto trybu jest też taki, że jest wspomagany danymi z nawigacji. Nie wszystkimi niestety, bo na przykład teraz wjeżdżam w teren zabudowany i ona to tak widziała, ale trochę za późno to zobaczyła. A raczej zobaczyła samochód przede mną szybciej niż zobaczyła ten znak, który minęliśmy terenu zabudowanego. Ale na przykład jak dojeżdżam do ronda, to już wie, że tam jest rondo w nawigacji, więc przed tym rondem zaczyna automatycznie hamować. W niektórych sytuacjach po prostu drogowych się gubi. Przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o ronda, o skrzyżowania, a najbardziej jeżeli chodzi o znaki z ograniczeniami prędkości i terenu zabudowanego. Natomiast na drogach ekspresowych i na autostradach tryb automatyczny zdaje egzamin, ale jak jadę sobie w mieście, to używam zdecydowanie tego trybu iPedal, czyli maksymalnego hamowania za każdym razem, bo to też najwięcej energii pozwala odzyskać. Bo zobaczcie, wystarczyło jedno takie hamowanie, albo teraz jeszcze jedno zrobimy przed rondem, bo dojeżdżamy do ronda i już spadło nam zużycie energii prawie o 1 kWh, 18,8 mamy. No nic, ale ważniejsze jest zużycie, jakie zmierzymy za chwilę,
choć ono może być średnio miarodajne ze względu na to, że dzisiaj wieje okrutnie. Nie wiemy też, czy wieje nam w twarz, czy wieje nam w dupsko, czy wieje nam z boku, ale widzę, że do takiej po wierzbie płaczącej przed chwilą widziałem, że będzie nam w twarz wiało. Więc ten wynik może być niemiarodajny. A to sobie go sprawdzimy w dwie strony. W jedne mańkę i w drugie mańkę i porównamy. Z moich doświadczeń wynika, że w miejskim ruchu, tak jak wczoraj byłem w Warszawie i było cieplej, bo było w okolicach 10-12 stopni Celsjusza, no sporo korków, sporo hamowania, średnie zużycie energii miałem na poziomie 11 kWh, a to oznacza, że samochód z tą większą baterią w takich warunkach miejskich, jak codziennie jeździcie do pracy i wracacie, to przejedzie nawet 700 km i to nie przy 18-20 stopniach na zewnątrz, tylko przy tych 10-12. Więc naprawdę wynik ekstra. Ja jeżdżę tak elektrykami, że się nie oszczędzam. 22 stopnie mam ustawioną klimatyzację, włączone grzanie fotela i włączone grzanie kiery, więc żeby nie było, że tu coś ściemniamy. No dobra, ale sprawdźmy, jakie będziemy mieli zużycie przy 120. Wow! Mokra, betonowa nawierzchnia. Szok! 65-66 decybeli. To tutaj Maybach S680 miał chyba podobny wynik. Naprawdę, coś nieprawdopodobnego. Genialnie jest wyciszony. I nawet powiem Wam tak dobrze, że pracują tutaj wycieraczki i jest ich kompletnie nie słychać. A czasami w samochodach słychać nawet pracę wycieraczek. Mamy pojedyncze szyby, a nie podwójnie klejone akustyczne. Przejeżdża auto po tej mokrej nawierzchni obok i ledwo go słychać. Szumów wiatru przy tej prędkości kompletne zero. Jeżdżąc kijami tymi nowymi, mam takie wrażenie, że Koreańczycy zaczęli ogromną wagę przykładać do jakości. Ale to naprawdę ogromną. Do tego, jak to jest zmontowane wszystko, z jakich materiałów, jak to się wszystko trzyma. Chodzi o jakość taką nawet nie tylko materiałów i montażu, ale właśnie taką jak wyciszenie samochodu, jak praca wycieraczek. Takie detale, które wpływają na całość. I jest to czuć tutaj bardzo, bardzo wyraźnie. Też w iWi4. I za to szacun, bo dzisiaj w świecie, kiedy uważamy, że te samochody są coraz badziewniej robione, z coraz gorszych materiałów i producentom coraz bardziej się nie chce, to Kia akurat pod tym względem niesamowicie pozytywnie zaskakuje. Średnie zużycie energii na tym naszym testowym odcinku 115-120 jechałem, 19 kWh. To powiem Wam jak na to, że na zewnątrz jest 6 stopni Celsjusza, to jest bardzo dobry wynik. Pytanie, czy jak będziemy jechali w drugą stronę, ten wynik będzie równie dobry, bo dzisiaj, tak jak powiedziałem, wieje i żeby być rzetelnym i uczciwym, musimy też sprawdzić to jadąc tam. Ale gdyby nam się utrzymało to, zobaczcie teraz 18,7, to oznacza, że przejedziemy w takich warunkach ekspresówką ponad 400 km na jednym ładowaniu. Biorąc pod uwagę niewielką baterię, bo akumulator ma tutaj 81,4 kWh pojemności, to jest to bardzo dobry wynik. Serio. To będzie jakiś tam nawet do 430 km. Gdybyśmy mieli, podejrzewam, te 18-20 stopni na zewnątrz, to byśmy 5 stówek tak cyknęli. To jest w ogóle petarda wynik. Jeden z lepszych na rynku w tej klasie. Ośmielam się tak stwierdzić. I jedno hamowanie wystarczyło do ronda i już 14,3 kWh mamy tylko. No to tryb sport, oczywiście. Przyspieszenie to albo 7,4 sekundy, albo 7,8 sekundy. I nie, to nie jest przyspieszenie dla hatchbacka i fastbacka, różne, ponieważ one przez to, że mają identyczną masę, tak jak mówiliśmy 4 kg, tylko jest cięższy fastback, to przyspieszają tak samo. Różnica zależy od akumulatora. Kiedy mamy ten mniejszy akumulator, samochód jest trochę lżejszy i robi setkę w 7,4 sekundy. Jak mamy ten cięższy akumulator, to 7,8, ale to nadal poniżej 8 sekund, co jak na normalnego
hatchbacka do codziennego przemieszczania się z punktu A i B do punktu B to i tak dobry wynik. No dobra. I zobaczcie, jest mokro, a on sobie bardzo ładnie dozuje tę moc, tak, że nie musi się włączać kontrola trakcji na początku. I uwaga, 7,81 w wersji wyposażenia Business Line, która jest cięższa, na 19-calowych felgach, 7,81. Bardzo dobry rezultat. To był pierwszy pomiar i teraz drugi. To jeszcze raz. Zobaczcie, zużycie energii 15,5 kWh po zrobieniu przyspieszenia od 0 do 100. I teraz zobaczcie, co będzie się działo. Znowu nie zamieliła, tylko ładnie sobie dozowała tę moc. 17,2 urosło. Mamy 100, ale teraz zaczynamy zwalniać. Wzrosło nam do 17,2. Teraz ja nie trzymam w ogóle nogi na pedale hamulca, tylko pozwalam autu samemu się zatrzymać. I spadło od razu do 16,2, bo tyle energii sobie odzyskał podczas tego hamowania. Bardzo mocna jest tutaj rekuperacja i odzysk tej energii, a wynik teraz, jaki zrobiliśmy podczas przyspieszenia, to 7,95. Nadal utrzymujemy się poniżej 8 sekund, więc to jest bardzo dobry wynik. Biorąc pod uwagę full wersję wyposażenia w zasadzie, chociaż jeszcze wyżej jest ten GT Line, ale tutaj jest wszystko, bo i grzane fotele, i elektryka tego fotela, i systemy wsparcia, i head-up nawet mamy, 12,3 cala ma, o. No, z podobnego dystansu mamy zużycia 23,9 kWh, więc jest wyższe, bo jedziemy teraz pod wiatr, w związku z czym takie uśrednione możemy przyjąć przy tej prędkości to będzie 22 kWh przy temperaturze zewnętrznej 6 stopni, bo ta się nie zmieniła. Więc to i tak jest moim zdaniem przyzwoity bardzo wynik, co pozwoli nam powiedzmy w trasie tych 380 km mniej więcej przejechać na jednym akumulatorze, więc i tak nie ma dramatu, naprawdę. Przy temperaturach tych 18 stopni, 20 stopni, kiedy nie musi ogrzewać nam się wnętrze, to myślę, że będziemy spokojnie w stanie zbliżyć się powiedzmy do 500 km, a to już jest naprawdę super wynik latem, bo jedziecie 500 km, pół godziny ładowania i macie jeszcze po pół godziny ładowania 80%, czyli na jakieś 400 km zasięgu. Więc wygląda to naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę 400V architekturę i to, że mamy tu ten stosunkowo niewielki akumulator. Powiem Wam szczerze, bardzo udany elektryk, tak z ręką na sercu. Udany stylistycznie tylko w wypadku hatchbacka niestety. To nie oznacza, że fastback jest dla nikogo. Jest dla tych, którzy będą go parkowali zawsze tyłem w krzakach, żeby nie oglądać tego tyłu i żeby nikt go nie widział, ale też dla tych, którzy na przykład jeżdżą często w długie trasy na wakacje czy na weekend na wypoczynek, bo dostają tam większy bagażnik, przy czym zaznaczam większy bagażnik nie na duże walizki, tylko na miękkie torby, dostają lepiej wyprofilowaną tylną kanapę, ale jak widać miejsca nad głową było mniej i dostają troszkę większy zasięg, kilkanaście do powiedzmy tam 20-25 km więcej na jednym ładowaniu. Więcej różnic nie ma. Ja wybieram hatchbacka zdecydowanie, bo to jest samochody hatchbacki są głównie do jazdy po mieście i to do takiej codziennej jazdy wokół komiena i po mieście świetnie się nadaje. I ma niewielkie gabaryty zewnętrzne, ale bardzo dużo miejsca w środku. Jeździ normalnie jak na elektryka przystało, ma bardzo wydajny ten układ elektryczny, bo dzięki zastosowaniu węglika krzemu na przykład w tym układzie silnika elektrycznego, falownika i przekładni, dzięki odelżeniu całego samochodu, zastosowaniu nowej generacji akumulatora, to jest bardzo wydajne auto. Duży zasięg pomimo niewielkiego akumulatora, nie SUV, tylko mniejszy prześwit, mniejsza powierzchnia czołowa, dopracowana aerodynamika powodują, że naprawdę da się tym samochodem po mieście jeżdżąc albo po miejskich okolicach robić te 600 km zasięgu na jednym ładowaniu. A to w cholerę. Ale to, co najbardziej mnie w nim urzekło, to powiem Wam jakość wykonania, montażu tego wszystkiego, materiały, wyciszenie. Czyli coś, czego w wielu współczesnych samochodach już brakuje. A tutaj to dostajemy. No i kurna, kolumna kierownicy się nie urywa przy regulacji. Ale trąbi wtedy.